Cześć, z tej strony Kasia. Cześć, z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo, Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z duszą. w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, wsłuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. Tylko chyba będziesz skrzypić tym krzesełkiem. Nie wiem, czy nie trzeba... Nie? Witaj, piękna duszo, po krótkiej przerwie. Cześć, piękna duszo. Wracamy do Ciebie z nową energią. Czasami takie przerwy są potrzebne. Po to, żebyśmy przemyślały sobie kilka rzeczy i chciałyśmy, żeby ten odcinek, 40 już, był taki specjalny. I z tej oto okazji wymyśliłyśmy sobie, że będziemy mówić o tym, jak to jest być w tu i teraz, co to jest to tu i teraz, dlaczego w ogóle być w tu i teraz. I ktoś może powiedzieć, banał, po co w ogóle o tym mówić? No przecież jesteśmy w tu i teraz, gdzie mamy być. Ale tak naprawdę, moim zdaniem przynajmniej, jest bardzo mało ludzi, którzy rzeczywiście są świadomie w tu i teraz w danym momencie. A dlaczego? A to dlatego, że co chwilę mamy taki nawał informacji, tyle bodźców. Żyjemy wspomnieniami, myślimy o przyszłości, zastanawiamy się, robimy prognozy, analizujemy sytuacje, które wydarzyły się wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, rok temu. I w tych momentach wcale nie jesteśmy w tu i teraz. Albo gonimy, chcemy robić plany, co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok i też nie jesteśmy w tu i teraz. I tutaj właśnie chciałam się zapytać Alicji, bo miałam ostatnio bardzo fajną rozmowę z naszą wspólną koleżanką, która troszeczkę otworzyła mi oczy na organizację swojego życia i właśnie zadała mi pytanie: Kasia, no a gdzie ty siebie widzisz tak właściwie za 5 lat? Ona nawet powiedziała za 10 lat. I ja po prostu zamarłam, bo czuję, że jestem teraz w takim momencie, że ja tak naprawdę nie wiem, co ja będę właśnie robić jutro i za tydzień. A wiem, że ta precyzja, o której już wielokrotnie mówiłyśmy, jest na wagę złota, bo jeśli my nie wiemy, gdzie my chcemy iść, to życie nam się przytrafia. Jak to było w Alicji w Krainie Czarów, że zapytała się, kogo ona się zapytała, kapelusznika czy kota? Kota. Zapytała się kota, kocie, tam w którą stronę ja mam iść, nie wiem, w lewo czy w prawo? I co? I kot się zapytał, no ale Alicjo, dokąd chcesz iść, tak? Dokąd zmierzasz? No nie wiem. Aha, a co powiedział kot na to? No to Alicjo, nie ma znaczenia, jaką drogę wybierzesz. I ja dokładnie coś takiego poczułam. I tutaj troszeczkę może odpłynęłam, bo mamy mówić o tym, co jest tu i teraz, ale ja bym chciała znaleźć ten balans, bo jeśli my mamy żyć w tu i teraz, jest tylko teraz, to jak ja mam myśleć o przyszłości i o tym, co będzie za 10 lat? Kasia, od razu przyszła mi odpowiedź, że jeżeli zdefiniujesz, weźmiesz sobie czas i rzeczywiście usiądziesz i zdefiniujesz, dokąd ty idziesz, gdzie chcesz być za 5 lat czy za 10 lat, spiszesz to i rzeczywiście zdecydujesz, podejmiesz decyzję, jestem tutaj, za 3 lata będę tam, za 5 lat będę tam, a moja wizja za 10 lat jest tam, to raz spisując to i podejmując decyzję, nie musisz już się tym zajmować w tu i teraz. To chyba potrzebowałam usłyszeć. I też ta nasza wspólna koleżanka, którą bardzo pozdrawiam, też powiedziała coś bardzo fajnego, że nawet dana sytuacja, jak się wydarzy, jakaś taka niekomfortowa, to będzie łatwiej ją jakby przeanalizować i zobaczyć, czy ona mnie prowadzi do tego celu, czy też nie. I tak sobie myślę, no ma to sens. To jest fajne takie zadanie coachingowe, bo na tym polega jedno z zadań coachingowych. Jak już wiesz, dokąd chcesz iść, to pytając siebie, czy to, co robię, jest dobre dla mnie, albo to, jakie działanie podejmuję, czy to jest to właśnie sprawdzasz, czy to cię prowadzi do tego celu, który sobie ustaliłaś. I taka prosta decyzja. Jeżeli nie, to nie rób tego. Jeżeli tak, to idź w to. No to wracając do tu i teraz. Co to tak naprawdę znaczy być w tu i teraz i jak my to rozumiemy? I chciałabym jeszcze w tym odcinku, żebyśmy powiedziały o tym, jak można wrócić do tu i teraz. Bo myślę, że
Wszyscy często wiemy, co chcemy osiągnąć, no ale pytanie jest jak? No dobrze, to ja tak pokrótce chciałam powiedzieć, że dla mnie tu i teraz to jest takie świadome przeżywanie, mogę powiedzieć, że życia, nawet wiesz, spożywając posiłek, ja dokładnie wiem, co wkładam do ust, bo się na tym skupiam, patrzę na tą strukturę, na ten smak. Jestem po prostu w tym momencie spożywania tego posiłku, a nie gdzieś tam, wiesz, w pracy albo w samochodzie, na zakupach, wiesz, myślami. I wczoraj próbowałam to z czekoladą, bo też słyszałam o takim zadaniu, żeby naprawdę wziąć tę kostkę, jedną kostkę czekolady, no włożyć do ust i naprawdę się nią rozkoszować i po prostu myśleć o tej czekoladzie, co ci tam przyjdzie na myśl. I to jest świetne, ale w ciągu dnia naprawdę, no, ciężko jest osadzić się tak w tym teraz. Tak, dobrze, że powiedziałaś o tym jedzeniu, bo ja ostatnio też miałam takie doświadczenie, że wzięłam do ręki jabłko i za chwilę zajęłam się czymś i nagle zobaczyłam tylko ogryzek. Zapomniałaś w ogóle, że Ja zjadłaś, nie? zapomniałam, że zjadłam to jabłko. I gdzie ty byłaś wtedy tymi myślami, nie? Dokładnie, ale to jest bardzo ważne, o czym powiedziałaś, że nasze zmysły bardzo pięknie pokażą nam, nasze ciało nam pokaże właśnie poprzez zmysły, czy my rzeczywiście jesteśmy w tu i teraz. Bo jak smakujesz w tym momencie, jak czujesz zapach w tym momencie, jak słyszysz, jak widzisz i rzeczywiście przetwarzasz tę sytuację, to nie możesz być nigdzie indziej niż w tu i teraz. Więc tak, piękna duszo, zmysły. No dobrze, to pokrótce wiemy, jak ja widzę to tu i teraz. Podałam przykład, to teraz Alicja, może ty podasz. Dla mnie tu i teraz to siedzenie na ławce w górach, patrzenie na góry, cieszenie się promieniami słońca, które muskają twoją skórę i taka satysfakcja z tego, że po prostu jestem. Jestem, nic nie muszę. Jestem, nic nie A muszę, mogę. zasługuję, mogę, ale właśnie siedzę na ławce, latają wokół mnie motyle. O, przypomniałam sobie o ostatniej mojej górskiej wędrówce, na której przyleciał motyl, usiadł na mojej czapce i nawet został później ze mną i schodził na dół, siedząc na tej czapce. Naprawdę piękna dusza, mam zdjęcie. Ja też miałam ostatnio bliskie spotkanie z motylem i usiadł mi na ręce i tak pocierał tymi skrzydełkami i też walczyłam ze sobą, żeby właśnie być w tu i teraz, żeby się cieszyć tym momentem, a nie łapać za telefon i to nagrywać. I tak mi chodził po bransoletce i mówi, jejku, jakie to jest piękne, no tak bym chciała się tym podzielić z kimś, ale myślę, no nie, poczekaj. Oczywiście odfrunął, za chwilę znowu przefrunął, no i już nie wytrzymałam, nagrałam kawałek, żeby po prostu tak jakby, wiesz, udowodnić, ale no, była walka. Jednak gdzieś to we mnie już jest takie zakorzenione, że trzeba wszystko, wiesz, filmować, pokazywać, udowadniać, zamiast być tu i teraz. A to też I jest się ciekawe. uczę, tak, i To się jest uczę tego. bardzo ciekawe, że nie jesteśmy w tu i teraz przez to, Tak. że mamy tego Instagrama, tego Facebooka i mamy taką presję, którą sobie sami też robimy, ale często też z zewnątrz, bo przecież jak nic nie postujesz, to nie istniejesz. No tak. No to... A życie się przecież życiuje poza kadrami Instagrama i Facebooka. I że musimy wybierać między tu i teraz, a uwiecznieniem tu i teraz. Zamiast, no właśnie, i powiem Ci, że mi już to coraz lepiej wychodzi, że właśnie patrzę wracając do tego motyla, patrzę na tego motyla, po prostu mam teraz w głowie obraz, jak on tymi właśnie nie otwierał tych skrzydeł, tylko mówię, no tak nimi pocierał. I myślę, nikt mi tego wspomnienia nie zabierze. A no po co to nagrywać tak naprawdę? A jakby to było robić takie zdjęcia mentalne? Że no zrobimy takie zdjęcia w głowie, takie zapamiętaj ten moment, żyj tym momentem. To jeszcze chciałabym powiedzieć, ostatnio byłam na koncercie Dawida Podsiadło w Gdańsku i tam byłam w tu i teraz. Właśnie nie robiłam za dużo zdjęć, filmików, zrobiłam kilka, ale później odłożyłam ten telefon, żeby być w tym momencie, żeby właśnie przeżywać.
Kiedyś już mówiłyśmy o tym w podcaście, że najlepsze dni, w które rzeczywiście przeżywasz i towarzyszysz tym osobom, z którymi spędzasz czas, to są takie, gdzie wieczorem nie masz czego wstawić na Instagrama. Otwierasz galerię i jest pusto, bo zapomniałaś, bo byłaś w tu i teraz. Nawet nie, że zapomniałaś, nie pomyślałaś nawet o tym, żeby zrobić zdjęcie, bo było tak pięknie i ten dzień zawierał dosłownie wszystkie emocje, które potrzebowałaś przeżyć tego dnia i nie miałaś potrzeby tego uwieczniać, bo przeżywałaś to całą sobą i wiedziałaś, że zostanie to z tobą na zawsze. I nie potrzebowałaś lajków ani serduszek. I może jeszcze dopowiedzmy, bo tutaj mówimy o tym, co znaczy dla nas być w tu i teraz, ale jak można bardzo szybko rozpoznać, że nie jest się w tu i teraz. Że niby tutaj siedzisz na kanapie, ale nie czujesz tego, że siedzisz na kanapie. Nie czujesz tej tej kanapy. Dokładnie. I o czym mówiłyśmy, Kasia? Jak te nasze myśli uciekają do przeszłości. Albo do Albo przyszłości. przyszłości. To znaczy, że nie jesteśmy w tu i teraz, bo za każdym razem, jak nasza aktywność umysłowa gdzieś tam zakotwicza się w jakichś wydarzeniach z przeszłości albo w jakichś planach na przyszłość, to my nie jesteśmy w tu i teraz. No ale tą ciekawą teorię ma pan z tego nagrania dwugodzinnego. Możesz przytoczyć ją? Gaudat, tak. No właśnie, możesz ją przytoczyć. I ciekawa jestem, co nasi słuchacze na ten temat powiedzą. No, Mo Gaudat jest ekspertem od szczęścia i on tam powiedział o takiej teorii, że jeżeli myślimy o przeszłości albo myślimy o przyszłości, to znaczy, że w tu i teraz jest wszystko dobrze. On mówił o tym w kategorii szczęścia i w kategorii tego, żeby dostrzec to, że jesteśmy tak naprawdę szczęśliwi. Ja myślę, że odnosił się tutaj też do tego biologicznego punktu widzenia, bo jakby nas gonił tygrys albo jakby nam kapało na głowę, czyli nie mielibyśmy gdzie mieszkać albo bylibyśmy w jakimś stanie zagrożenia, to wtedy nie myśli się o tym, co wydarzyło się wczoraj, albo nie myśli się o tym, co będzie za tydzień, bo No teraz tu i teraz tak, jest dzieje się niebezpiecznie, akcja. dzieje się akcja. Więc tutaj w tym kontekście dało mi to do myślenia, że często jesteśmy niezadowoleni z tu i teraz i uciekamy właśnie albo w przeszłość, albo w przyszłość myślami, a bardzo łatwo jest wrócić do tu i teraz, żeby sobie przypomnieć, jeżeli mam czas zajmować się tymi myślami i wspominać albo marzyć, nie mówimy tutaj o wizualizacji i tak dalej, to jest osobny temat, ale to chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że w tu i teraz jesteśmy bezpieczni, niczego nam nie brakuje i może nawet jesteśmy szczęśliwi. Czyli wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Dobra, piękna duszo. Podebatowałyśmy sobie tutaj z Kasią, co to znaczy być w tu i teraz i jak można zauważyć, że nie jest się w tu i teraz i jak sobie przypomnieć o tym, że w tu i teraz jest wszystko dobrze. A teraz trochę o sposobach, jak wrócić do tego tu i teraz, kiedy się zorientujemy, że wcale nas tutaj nie ma. Ja gdzieś wyczytałam kiedyś coś takiego, że można na przykład złapać swoją dłoń, gdzieś ucisnąć i nagle świadomość, jak wiesz, masz jakieś właśnie twoje myśli gdzieś za bardzo odpłyną i już się tak zapętlisz i już twój nastrój nawet się zmienia i już nie wiesz, jak masz z tego wyjść, to po prostu złap za rękę, uciśnij gdzieś i może chodzi o to, żeby poczuć ten ból, ale uwierz mi, że wrócisz do tu i teraz. Ale to jest takie popularne, to mi przypomina to uszczypnij mnie. Tak, no tak, Mówiło tak, się kiedyś tak, uszczypnij mnie, Dokładnie. bo ja nie wierzę, tak, że to się tak, dzieje. tak. I to uszczypnięcie miało sprawić, że Wrócisz, rzeczywiście faktycznie. jesteś w tu i teraz i to się dzieje. A skoro jesteśmy już przy tym uszczypnięciu, no to jesteśmy przy ciele, tak? Czyli dajemy jakiś impuls ciału, żeby sobie przypomnieć, że jesteśmy w tu i teraz. I jest taka metoda, która się nazywa trening Jacobsona. No nie słyszałam. Jest to progresywna relaksacja mięśni, czyli skupiasz się na tym, żeby powoli i równomiernie oddychać i po kolei napinasz jakąś konkretną grupę mięśni, zaczynając od mięśni stóp. O, I napinasz to przez 15 sekund i przechodzisz do następnego mięśnia.
i powoli uwalniasz napięcie właściwie z każdego mięśnia w Twoim ciele, bo to trochę trwa, zanim przejdziesz przez te wszystkie mięśnie. To jest taka właśnie technika relaksacyjna prowadzona. Ktoś Ci mówi napnij to, teraz puść, znowu napnij, ale właśnie to napięcie sprawia, że Ty czujesz, że Ty czujesz w tu i teraz i każda technika relaksacyjna jest fajna, bo wracasz do tu i teraz, ale chciałam powiedzieć o tej metodzie, bo jest bardzo skuteczna, żeby wrócić do tu i teraz, bo napinając mięśnie naprawdę nie możesz być ani w przeszłości, No tak. ani w przyszłości. To tutaj jeszcze od razu przychodzi mi na myśl oddech i ten świadomy oddech. Ja zauważyłam, że świadomie w ciągu dnia to oddycham, jak jestem zdenerwowana. I to, jak patrzę tak na przestrzeni lat, to bardzo nieświadomie to robiłam. Wiesz, często tak nawet ludzie sobie robili, że tak powiem, podśmiechujki z tego, że wiesz, ktoś patrzył na ciebie i mówisz, czekaj, ja się muszę uspokoić. Wiesz, wdech, wydech. I teraz dopiero tak z perspektywy czasu sobie myślę, że nikt nas tego nie uczył, że my to naprawdę mamy w sobie. My to używaliśmy, ale tak wiesz, śmiejąc się z tego. Jak ja teraz to robię świadomie, to bardzo często ten wkur czy złość, no, odchodzi. I wiem, że jestem w tu i teraz, bo robię świadomy wdech i wydech. Takie proste, ale skuteczne. Także tak. Ciało, czucie ciała, świadomy oddech, uszczypnięcie się, piękna duszo, powrót do ciała zawsze zadziała na bycie w tu i teraz. A jeżeli jesteśmy przy ciele, to jeszcze natura i kontakt z naturą, bo jak chodzisz po górach, jak czasami my idziemy, szczególnie jak już jesteśmy takie zmęczone, jeszcze trochę do szczytu zostało, a trzeba się wdrapać tam na górę i mnie interesuje tylko następny krok. Tak, I dokładnie. nie mam czasu się zastanawiać, co ja będę jutro robiła w pracy, Albo jak zejdę. Ja mam zawsze jak zejdę. Jeszcze nie zdążyłam wejść, a już w głowie jest, no dobra, super Kasiu, no jak zejdziesz. I sobie myślę, hej, ale ja dopiero wchodzę, halo. I wiesz, i te myśli po prostu, to gderanie tam w głowie od razu w zarodku po prostu no kasuje, powiem. No i to jest też fajne, że myślisz sobie, myślał indyk o niedzieli. Tak, no. Więc skupię się na tym następnym kroku. I automatycznie, skupiając się na następnym kroku, skupiasz się na tu i teraz. A czy są jakieś zdania, jakieś słowa, które do siebie mówimy, które nas też tak, wiesz, zakotwiczają w tym tu i teraz? Ja myślę, że takimi zdaniami są afirmacje, bo myślę tutaj o sytuacjach, w których jestem zestresowana, a Eckhart Tolle bardzo pięknie mówi o tym, że stres jest spowodowany... Czekaj, muszę wyciągnąć tę książkę, którą przygotowałam na dzisiaj. Stres jest spowodowany byciem tutaj, ale chceniem bycia tam i byciem teraz, ale chceniem bycia w przyszłości. I chciałam tutaj powiedzieć o tym w kontekście afirmacji. Kiedy ja zaczynam się martwić czymś, albo zaczynam się stresować przez to, co się wydarzyło i zaczyna się ta gonitwa myśli i tak dalej, Ja to tego żeby wrócić do tu i teraz, to mówię sobie na przykład afirmację, zawsze wszystko działa na moją korzyść. I jak ja mówię tą afirmację, to mówię tutaj, teraz, wszystko jest w porządku, zawsze wszystko działa na moją korzyść i przestaję myśleć, rozpamiętywać, co się stało, albo myśleć o tym, co mogłoby się wydarzyć. Bo pamiętajmy, że martwienie się to jest modlitwa o to, czego nie chcemy. To jest umartwianie się. To jest zabieranie sobie życia. I nie bycie w tu i teraz. Ja bardzo podpisuję się pod tym, co powiedziałaś i jeszcze to takie zdanie, że ja wybieram i też wybieram teraz. Właśnie, żeby też to podkreślić, że teraz, że ja jestem. To też jest, wydaje mi się, takie osadzone w teraz. Ja jestem zdrowa, wszystko idzie po mojej myśli. No nie chcę Ciebie dublować, bo dokładnie to samo bym powiedziała. I z takich jeszcze metod na powrót do tu i teraz, dla mnie działa wyłączenie internetu w telefonie. Taki czas dla mnie, kiedy nie dzwoni jakiś dzwonek jakiś alert, albo tak. nie odpisuje komuś i rzeczywiście pozwala mi to ograniczyć bodźce z zewnątrz i skupić się na sobie. Takie zaplanowanie też czasu dla siebie, czyli to jest pół godziny, które mam dla siebie i teraz już często mówiłyśmy o tym, nie wiem, biorę prysznic, biorę kąpiel, zapalę sobie świeczkę albo po prostu sobie posiedzę na kanapie, po prostu sobie posiedzę i będę celebrować tu i teraz.
Myślę, że to też jeden z ciekawych sposobów, aczkolwiek sprawdź, piękna duszo, bo wcale niełatwy, bo się okazuje, że jak tak sobie siądziesz, Tak. to od razu przychodzą myśli, od razu przychodzą jakieś zmartwienia, od razu można się też zastanowić nad tym, co mogłoby nam w przyszłości nie wyjść, więc ciężko wbrew pozorom być w tu i teraz. Piękna duszo, jeśli słuchasz nas do tej pory, No to chyba ze sobą rezonujemy. nasz podcast to rozmowy z duszą. I dlatego chcemy też z Tobą porozmawiać. I jest bardzo łatwy sposób, żeby to zrobić. Napisz nam komentarz, Zasubskrybuj polajkuj, albo napisz wiadomość prywatną. a także wyślij komuś, kto potrzebuje to usłyszeć. To co, piękna duszo, wracamy do odcinka. Czy coś jeszcze na koniec mamy do dodania? Czy to jeszcze nie koniec? Nie, to jeszcze nie koniec, ale mamy na pewno do dodania, że jak chcemy się nauczyć, jak być w tu i teraz, to powinniśmy przyjrzeć się dzieciom, bo one są w tu i teraz. No właśnie, dla nich życie jest teraz. One nie wiedzą, co to znaczy za rok, za tydzień, czy nawet jutro. Ja wiem, że nieraz rodzice w kalendarzu piszą tym dzieciom i pokazują tam, że słuchaj, tutaj jak będzie kreseczka tam odhaczona, to wtedy na przykład jedziesz do babci albo nie wiem, jedziemy na wakacje, ale one nie wiedzą. No, to jest ciekawe. Dokładnie. I w zeszły weekend obserwowałam mojego siostrzeńca, dla którego liczyło się tylko to, czy idziemy właśnie na plac zabaw i czy on się pobawi na placu zabaw. Nie było jakichś wspomnień sprzed tak. tygodnia, albo Smutków. planów, co będziemy robić jutro, albo co trzeba robić za kilka godzin, gdzie jedziemy, co zjemy. Nie, w tym momencie liczyło się tylko to, jak daleko jest plac zabaw i jak szybko możemy się na nim znaleźć. Dzieci są w tu i teraz i tylko to się liczy. No tak. A w dorosłym świecie, no zapominamy o tym. Przychodzi ta iluzja tej przeszłości i przyszłości i trzeba się uczyć na nowo. I jeszcze jeden cytat z tej książki. A jaka to jest książka jeszcze, To jest powiedzmy? książka Potęga teraźniejszości Eckharta Tolle, wydana w milionach egzemplarzy. I on tam pisze właśnie o tym, jak to jest być w tu i teraz i dlaczego tak ciężko jest być w tu i teraz i jak powrócić do tu i teraz. I zafascynowało mnie też, że on pisze tutaj o narzekaniu, że narzekanie jest zawsze brakiem akceptacji tego, co jest w tu i teraz. I to jest też takie ciekawe, bo narzekamy zawsze na coś, co No co się wydarzyło w przyszłości, tak. albo narzekamy na to, co wydaje nam się, że może się wydarzyć, jakby projektujemy naszą przyszłość. I on podaje też oczywiście wdzięczność, o której już zrobiłyśmy 2 odcinki, jako antidotum na narzekanie, bo będąc wdzięcznym za to, co jest, nie można nie być w tu i teraz. Tak. Jak już wspominałyśmy, bycie w tu i teraz jest nie lada wyzwaniem, ale codziennie się tego uczymy, codziennie dochodzą do nas nowe informacje, jak to można zrobić. I ciekawe jesteśmy, czy ty masz jakieś swoje sposoby, by osadzić się w teraźniejszości, by te myśli nie uciekały do przyszłości i przeszłości. Daj nam koniecznie znać w komentarzu. Jesteśmy też ciekawe, czy w ogóle ten temat rezonuje z Tobą. Czy zastanawiałaś się nad tym świadomie, obserwując, czy jesteś w tu i teraz, czy jednak tkwisz w przeszłości albo cały czas myślisz o przyszłości? Czy ten temat jest dla Ciebie ważny? I pytam o to z takiej perspektywy, że ja przez długi czas nie byłam w ogóle świadoma tego, że nie potrafię być w tu i teraz. I było to dla mnie wielkie takie świadomościowe odkrycie, że ja muszę się dopiero tego nauczyć, że ja muszę sobie przypomnieć o tym, jak to jest być w tu i teraz, bo utraciłam taką umiejętność. Ja myślę, że system nas do tego jakoś tak przyzwyczaił, że nawet, słuchaj, tak mi się wydaje, te albumy ze zdjęciami, pamiętniki, one też nas trzymają w przeszłości i my często nie widzimy tego, prawda? Ojej. I my często nie widzimy tego, co jest tu i teraz, bo żyjemy tą przeszłością, bo te 10 lat temu było tak cudownie i nie widzimy tego, co się nam przydarza teraz. I tkwimy często w nie takich relacjach, jakich powinniśmy, nie w takim środowisku, w jakim powinniśmy być, nawet w kraju.
może nie takim, jakim powinniśmy być. No tutaj można wstawić naprawdę wszystko. Także dobrze osadzić się w tym tu i teraz, bo nie chcemy przecież, żeby to życie nam tak przeleciało przez palce. I wiem, że to miał być już koniec odcinka, ale przyszła mi też taka refleksja, że jeżeli ciężko ci jest być w tu i teraz, to może zastanów się dlaczego. I z tym pytaniem zostawiamy Cię, piękna duszo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć! Pa!